Witam. Dzisiaj ołówki automatyczne Kurutoga firmy Uni Mitsubishi Pencil i to pierwszy z dwóch, które pokażę. W takich blistrach są sprzedawane. Nic tu nie znajdziemy z opisu, nawet w angielskim języku, bo nie są one produkowane na rynek europejski, przynajmniej nie ten egzemplarz, który ja mam. Ten egzemplarz jest częściowo plastikowy, a ta część dolna metalowa. Mamy tutaj klips, oczywiście nazwę modelu i producenta. Klips jest metalowy, dość sztywny. Natomiast tutaj widać grafit 0,5 mm. Na górze po zdjęciu widzimy maciupeńką gumkę. No i tamtędy też uzupełniamy wkłady do ołówka. W środku mamy taki pierścień, gdzie następuje rozszerzenie korpusu i mamy takie 3 warstwy grawerowanych pierścieni zapobiegających ślizganiu się palców przy trzymaniu i tutaj, jak widać, przy naciskaniu obraca się w środku ten element, powodując, że grafit ściera się dookoła, a nie tworzy takiej jednej płaskiej powierzchni. To właśnie wynalazek Unii, wirujący grafit, tak można powiedzieć. Tutaj widać, że uchwyt jest metalowy grafitu, nie jest to część plastikowa. Trochę schowam grafit, bo on się lubi łamać przy zakładaniu i tak z grubsza ołówek ów wygląda. Natomiast drugi model to model Advance, czyli bardziej zaawansowany, można powiedzieć. Ta sama sytuacja, wszystko po japońsku na pudełku i ten ma także plastikowy element tutaj na górze. Metalowy klip z napisem Advance, też twardy. Na górze mamy taką nakładkę, gdzie mamy także mikroskopijną gumkę. No i tu powinny być jakieś grafity w środku. No, są. Chyba jeden tylko oszczędnie sprzedają. Natomiast oczywiście tutaj z tyłu naciskając wysuwamy grafit. Tutaj mamy metalową osłonę z nacięciami i oczywiście nowość tu w tym modelu mamy chowaną tą metalową osłonkę na grafit, czego w poprzednim modelu i w tych tańszych nie ma. Wysuwam grafit i no tutaj nie zobaczymy, jak się mechanizm obraca. Będę musiał ołówek rozebrać, żeby można było się o tym przekonać. Najpierw trzeba zdjąć tę przednią część, następnie schodzi ów element metalowy z takim grillem, można powiedzieć. No i teraz można tutaj zobaczyć, że ten element wiruje szybciej. Advance właśnie charakteryzuje się tym, że obrót jest dwukrotnie szybszy od tego, który grafit wykonuje w poprzednich modelach, edycjach tego ołówka. No i z powrotem to składamy. Jak widać w środku elementy plastikowe. No i teraz przetestuję, jak zachowują się różne ołówki. To jest Pilot S20, w którym grafit się nie obraca, żeby to porównanie miało jakiś sens. No i tu biorę ten pierwszy prezentowany przeze mnie, w którym wolniej się obraca w stosunku do modelu Advance grafit i tu jak widzimy w miarę równy jest ten
ta szerokość linii, natomiast na górze widać się pogrubia. No i teraz zbliżenie po prawej Kurutoga, po lewej pilot. Widać ewidentnie, jak inaczej ściera się ten grafit. Model Uni Kurutoga mamy jeszcze w wersji Dive, bardzo drogi, kosztujący powyżej $100. Ciągle mnie kusi, ale na razie nie kupiłem. Na razie mam 3 Kurutogi, tutaj ten w środku model najtańszy, plastikowy, no i u dołu ta najnowsza edycja w moim komplecie, model Advance. Tyle na dziś porównania ołówków. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.